Neil Breen był sprzedawcą nieruchomości i architektem w Las Vegas. W którymś momencie swojego życia stwierdził jebać. I został aktorem, reżyserem, scenarzystą i montażystą w jednym, myśląc, że w ten sposób drogi Hollywooda staną przed nim otworem. W sumie historia trochę podobna do Tommy'ego Wiseau, z tą różnicą, że Neil Breen ma tyle charyzmy co deskę od kibla, pewnie dlatego mało kto o nim słyszał. Tak czy tak, za własny hajs rozpoczął produkcję tych ponadczasowych dzieł. W sumie osobiście szanuję takie podejście, bo jeśli nie gonić za własnymi marzeniami, to co? Neil stworzył 4 filmy. Jeżeli czas i zdrowie pozwolą, obejrzymy całą jego pasjonującą filmografię. Neil Breen jest chyba gościem, który w życiu zrobił sobie tylko jedną fotografię swojej mordy, bo na każdej okładce filmu widnieje ta sama fota. Prawdopodobnie okładki też upitolił sam. Neil Breen jest w pewnych kręgach idolem, a jego filmy, chociaż nie tak popularne jak The Room, zdobyły sporą popularność wśród szyderców, prześmiewców i wielu innych wykolejeńców. I Am Here Now jest chyba najlepszym filmem tego reżysera, ale spokojnie, jeżeli to jest najlepszy, to pomyślcie, jak wyglądają najgorsze. Enjoy. Film rozpoczyna się jak coś leci. To ptak! To kometa! Nie, to pamiątka z Lumpeksu za 3,50. Z niej chyba wychodzi Neil Jezus Breen. Ale nie jest to taki zwykły Jezus. Jest to jebany cyber-Jezus. Okej, przypuśćmy, że musisz stworzyć do filmu cybernetycznego człowieka, ale twój budżet wynosi tyle, ile koszt przeterminowanej zupki chińskiej. Co robisz? Odpowiedź jest prosta. Potrzebujesz 4 rzeczy. Białego fartucha, 2 kości pamięci RAM. Dowolnej. Mogą być zużyte, zepsute, z własnego kompa, jakiekolwiek. Oraz ostatnia rzecz, płyta główna do komputera. Również może to być płyta z twojego komputera, bądź jakaś zepsuta, którą znajdziesz na śmietniku. I oto voilà. Cyberpierdolony Jezus. Z jakiegoś powodu cyberjezus od czasu do czasu zmienia się w bezimiennego z Planetscape Torment. Nie pytajcie, sam tego kurwa nie ogarnia. Niemniej, teraz mamy bardzo długą scenę, jak Neil się rozgląda. Naprawdę kurwa długą scenę, kiedy Neil się po prostu kurwa rozgląda. Potem Neil idzie i ta scena jest jeszcze dłuższa. Kurwa gość nagrał kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut jak idzie. No i spotyka czaszkę. Kurwa jest to bezimienny na stówę. No i jest jeszcze pająk. Kupiony za 3 zł w sklepie, wszystko po 3 zł. Do pająka jeszcze wrócimy później. Tak więc Neil sobie idzie. Idzie w lewo, idzie sobie tam z dali, potem jeszcze raz sobie idzie, nagle jakaś kurwa scena z delfinami, które sobie pływają, znowu idzie. Tak się zastanawiam, czy on się kurwa w ogóle przemieszcza, czy napierdala statycznego moonwalka Michaela Jacksona, bo wygląda, że on idzie, ale cały czas jest w tej samej odległości. Teraz szybka scena z jakimś lachonem. Nie wiecie o co chodzi? No ja też nie. Trudno, idziemy dalej. No dobra, teraz mamy scenę, w której przemytnicy, czy narkomani, ciężko powiedzieć, siedzą na środku pustyni, w samochodzie, sami, facet i kobitka, i piją piwko. No i w którymś momencie ten facio na środku tej pustyni wyjmuje pistolet i strzela w powietrze. Na co kobitka komentuje: You're crazy! You're crazy! Tak kurwa, jest całkowitym szaleńcem. Strzela na środku pustyni z broni w Las Vegas, gdzie każdy może mieć pozwolenie na broń. Jest kurwa totalnie popierdolony. No i scena dragowania. Gościu niby wali w żyłę, widzisz, że leci krew, ale woda w jego strzykawce się nie zmniejsza, więc wygląda na to, że koleś łapie haj od samego wbijania strzykawki sobie w żyłę.
To jest kurwa tak głupie, że nawet nie potrafię tego skomentować. No i staje przed nimi Cyberjezus, który stwierdza: jesteście zakołami ludzkości. I co robi? Zatrzymuje czas. Ta scena jest tak zajebista, że obejrzyjmy ją jeszcze raz. Kurwa, laska nawet nie potrafi 5 sekund stać w bezruchu, aby nie mrugnąć okiem. Kurwa, kto to w ogóle kurwa jest? Okej, więc Cyberjezus rozbiera tego faceta, zabiera jego łachy, zabiera ich samochód, a ich samych zostawia w samych gaciach na środku pustyni. Miłosierny Jezus. Nie ma co, kurwa. Teraz mamy scenę, kiedy Cyberjezus jedzie samochodem. I abyś nie przegapił tej pasjonującej sceny, no jedzie w sumie on tak długo, jak szedł na początku. Czy w ogóle w tym filmie coś zacznie się kiedyś dziać? O, no i tutaj mamy sceny ze stoka, z elektrowniami wiatrowymi, a Neil sobie jedzie. Jakie to jest zajebiste tak sobie jechać po prostu i pokazywać żądnym akcji widzom, jak sobie jedzie. Pamiętacie pająka z początku? No to tutaj możemy sobie zobaczyć, że ten pająk potrafi chodzić nie ruszając odnóżami, bo to jest święty pająk. No i tak sobie jadąc, w końcu dojeżdża do Las Vegas. A tam jakieś dziewczyny rozmawiają z jakąś babą i ogólnie chyba pracują w jakiejś firmie. Znaczy na pewno pracują w jakiejś firmie, bo rozmowa jest typową rozmową na przerwie na fajku. Czyli jak się cieszę, że tutaj pracuję. O, jakie zajebiste badania robimy, a energia geotermalna jest zajebista w chuj. Są to normalne gadki młodych, zdrowych, pięknych, gibkich dziewczyn na przerwie na fajku. No i mamy cięcie na 3 dziadów, którzy chyba są politykami, którzy stwierdzają, że energii wiatrowej i geotermalnej nie będzie i chuj. No i wracamy do tej baby i tych 2 dziewczyn, które rozmawiają na dworzu. Akcja dzieje się jakieś 2 minuty później. No i ta baba stwierdza, że rząd powiedział, że energia geotermalna chuj i że już tu nie pracują i niech wypierdalają. No i teraz mamy dramatyczne zawiązanie akcji, bo ta laska, która pracowała w tej firmie, jedna z nich, no okazuje się, że ma dziecko i tam swoją siorę, no i jej biadoli, że 2 minuty temu pracowała w firmie, już teraz nie pracuje i ma dziecko i w ogóle będzie biedna i gdzieś tam pod mostem będzie musiała mieszkać i no i w ogóle jest tak strasznie chujowo. Ale jej super siora ma rozwiązanie. Ma dla niej zajebistą, najlepszą siostrzaną radę ever. Zostań dziwką. Stop. Hammer time. Zwróćcie uwagę na ciuchy tych lachonów. Zawsze są ubrane w ten sam sposób, w te same koszulki. 2 guziczki rozpięte, żeby prawie było widać cyca, ale go tam nie widać. I teraz najciekawsze, jeżeli cofniemy się do tej sceny z dealerami na początku, zauważymy, że ta laska, ta dziewczyna tego gangstera ma podobną, właściwie taką samą bluzkę. Oznacza to, że w Lumpeksie chyba była promocja. 3 ciuchy za cenę 1, bo wszyscy popierdalają w tych samych kurwa koszulkach. No i teraz te laski sobie gadają, jak to fajnie być dziwką. No i jedzie gość na rowerze, ale tej sceny już nie skomentuję. Obejrzyjcie ją sobie sami. Wow. Czas, żebyście zapoznali się teraz z najgorszym gangiem świata. Nie dlatego, że jest najbrutalniejszym, najgorszym, bo w składzie ma właściwie tylko samych starych dziadów. OG for life, my friend. A więc w składzie mają jakiegoś lumpa z długimi włosami
jakiegoś gościa, który gada jakby miał wielkiego drąga w dupie. Hey, I've got a new girl to work for us. No i gościa, którego nazywają Uszat albo Radar, który ma jeszcze taką umiejętność naturalnego wypowiadania swoich kwestii. Hell yeah! I'll do her. Damn. Twins. Do najgorszego gangu świata za chwilę wrócimy, natomiast teraz czeka nas pierwszy montażowy majstersztyk. Sprawdźcie go. I get her first. This is for you. Come with me. Możecie mi wierzyć lub nie, ale siory bardzo szybko przyzwyczajają się do dziwkarskiego życia. Przy okazji są chyba najgorszymi dziwkami ever, albo facet, któremu mają dostarczyć radości, chyba niezbyt wie, na czym polega praca dziwki. Tak więc włażą do basenu na nago i idą spać. A facet patrzy na nie i gada, ale jest zajebiście, jakie zajebiście. Nie no, patrzenie na jakieś szlaufy śpiące w brudnym basenie jest super. Warte swojej ceny. Kurwa mać. Okej, poznaliśmy kolejnego bohatera tego super filmu. Jest to dziad z podbitymi lipami, który popierdala na wózku. Dziad ma jedno wielkie marzenie swojego życia. Ostatni raz, przed śmiercią, chce pojechać pod znak Las Vegas, który znajduje się po drugiej stronie ulicy i sobie na niego popatrzeć. Kurwa masz. I gdy ten dziad jedzie zobaczyć ten znak, który jest od niego odległo jakieś 15 metrów, jakiś złośliwy grubas zjawia się na jego drodze i wywala go z tego wózka. No i tam jeszcze na niego tam trochę bluźni. No i pojawia się Neil, cyberpierdolony Jezus, który mówi: o ty chuju, i powoduje, że grubasowi zaczynają krwawić oczy i on spierdala. Potem sadza tego dziada na wózku i mamy kolejny raz ten spektakularny efekt. Zatrzymanie czasu. Zapytacie, po co to wszystko? Ano po co, aby dziad podjechał pod znak, pod którym i tak nikogo nie ma i wszyscy mają to w dupie, i popatrzył na niego 2 sekundy. Potem Neil pewnie myśli: dobra, ty dziadu, przez te podbite lipa i tak tam pewnie gówno widzisz, więc po 2 sekundach zabiera go z tym wózkiem, myśli: kurwa, tu czas wstrzymałem dla dziada, ale samochody wokół jeżdżą i ludzie chodzą, więc chuj tam dziadu, zabieram cię stąd, spierdalaj. Wróćmy do najgorszego gangu świata, który jest bardzo niebezpieczny, ponieważ są wyposażeni w plastikowe pistolety. No i w pewnym momencie wchodzi Uszat, który usłyszał, że coś się kroi. Ja szczerze mówiąc nie słyszę, choć widzę, że dziad z Murzynem gadają, ruszają ustami, ale tutaj nie ma dialogu, więc nie wiadomo, o czym gadają. No i potem mamy jakąś bójkę, no i Uszat znowu wychodzi zza ściany. Mam wrażenie, że Uszat to aktor, który umie dobrze wychodzić. Prawdopodobnie ma to wpisane w CV. Bardzo dobrze wychodzę z drzwi i bardzo dobrze wychodzę ze ściany, więc pewnie dlatego znalazł zatrudnienie przy tym fascynującym filmie. Okej, teraz rzecz, której nie za bardzo ogarniam. Wracamy do siory tej dziewczyny, którą zwolnili z roboty. Czy to się dzieje wcześniej? Czy to się dzieje później? Czy to ta sama labadziara, tylko z braku funduszy gra po prostu inną osobę? Co tu się kurwa dzieje? Potem ta labadziara spotyka się ze swoim chłopakiem i mam tutaj wrażenie, że jest to jednak inna osoba, znaczy inna postać, grana przez tą samą aktorkę, ponieważ zaczyna gadać
do rzeczy. Znaczy, tak naprawdę pierdoli jak zawsze, no ale trochę mniej pierdoli niż wcześniej. No i tam ona zaczyna bredzić o skorumpowanych politykach i obciąganiu fiutów i o zostaniu dziwką. Jest to typowa rozmowa chłopaka i dziewczyny w parku, gdy jest piękna pogoda, śpiewają ptaszki i siedzą sobie nad wodą na ławce. Chyba też tak rozmawiacie ze swoimi dziewczynami. Okej, no i spektakularna scena seksu, na którą większość z was pewnie czekało. Jest to najdziwniejsza scena seksu, jaką w życiu widziałem. Z grubsza polega to na leżeniu na sobie i podziwianiu czoła partnerki. Od czasu do czasu Cyberjezus zmienia się w bezimiennego z jakiegoś powodu, nie wiem o co tutaj chodzi. Ten ekstremalny pornos trwa i trwa. Aż sobie w końcu zadajesz pytanie, czy gościu w ogóle zaruchał, czy po prostu laska pozwoliła mu trochę poleżeć na sobie, czy może ten gość po prostu padł sparaliżowany na nią i nie może się podnieść. No tutaj zostawiam tą interpretację wam, każdy może we własnym zakresie zinterpretować tą scenę. Ja nie wiem, czy gówno mnie to obchodzi. Teraz mamy tego dziada na wózku, który podnosi zabawkę dziecka tej laski, która została dziwką i tak się cieszyła z tego powodu. No i widzi to Cyberjezus, który mówi: o kurwa, jest tu potencjał. I zamienia tego dziada w takiego młodego chłopa, który przy okazji był tym gościem, który miał kij w dupie w najgorszym gangu świata. Natomiast tam miał okulary, więc reżyser pomyślał, że tutaj nie poznamy, że to ten sam, ale to jest ten sam gość. No i tutaj mamy podstawy, kurwa, zajebistego związku. Podnieść dziwce zabawkę. Żyli długo i szczęśliwie. Wróćmy do najgorszego gangu świata, który mocno pracuje na swoją opinię. Chłopak tej dziewczyny, z którą siedział w parku, która rozmyślała o obciąganiu fiutów, postanawia dołączyć do najgorszego gangu świata. Ale aby dołączyć do nich, trzeba przejść najpierw inicjację. Inicjacja polega na pozwoleniu poderżnięcia sobie gardła. To jest naprawdę najgorszy gang świata. Ja się nie dziwię, że w jego skład wchodzą tylko jakieś stare, obleśne dziady. I uwaga! Montażowy majstersztyk is coming! What? This damn piece of garbage? Oh God! He was so young! What's his family gonna... Po tym Herszt, ten murzyn najgorszego gangu świata, stwierdza, że jednak w jego szeregach mają wtyczkę. No, szybko go znajdują i masakrują mu ryj w najbardziej przedziwny sposób. To jest niesamowite. Całe szczęście obserwuje to Cyberjezus, który mógłby zatrzymać czas i uratować tego policjanta, zanim zmasakrują mu ryj. Ale Cyberjezus lubi sobie tam popatrzeć, jak mu kapiszonują mordę. Jaki on miłosierny. Reaguje dopiero, jak ci najgorszy gang świata obcina mu palec. Wtedy miłosiernie Jezus zatrzymuje czas. Co z niego za kurwa? No dobra, w skrócie ratuje tego policjanta. Chyba mu ten palec przyszywa czy coś. I krzyżuje wszystkich starych dziadów, którzy występowali w filmie. A, i Murzyna też krzyżuje. Murzyn na tą okazję nawet się ładnie ubrał. Mamy teraz taki monolog Cyberjezusa, trochę w stylu Kononowicza, który mówi, że pozbędzie się wszystkich złych i nie będzie niczego i energia wiatrowa jest zajebista i chuj. No i teraz mamy kolejny monolog, w którym Cyberjezus mówi, że ludzie są chujami i że nie powinni być chujami, więc teraz ja się zapytam ciebie, czy jesteś chujem? Potem Cyberjezus uruchamia tych dealerów, których zatrzymał na początku, oddaje im te łachy, oddaje im samochód i mówi:
idźcie i nie bądźcie już chujami i powiedzcie wszystkim, których spotkacie, żeby też nie byli chujami, bo to jest chujowe i ja się nie zgadzam i nie chcę, żeby w świecie, który stworzyłem, chodziło o tylu chujów. No i teraz Cyberjezus idzie sobie w dal. Idzie sobie normalnie, potem idzie w prawo i znów w dal. Tak sobie idzie, fajnie sobie ogólnie idzie. Lubię takie dynamiczne sceny, szczególnie jak ktoś sobie idzie. I potem się rozgląda troszkę. No i potem sobie ktoś biegnie dla odmiany. I okazuje się, że to ta laska, znaczy ta, co obciągała fiuty, sobie biegnie do Jezusa. Z daleka tak widać, fajnie sobie tak biegnie. Super sobie biegnie. A Aniel się teraz rozgląda się. I mamy takie przypomnienie tej fascynującej sceny seksu. I on się troszkę zamienia w bezimiennego z Planetscape Torment. No i ta laska w końcu do niego dobiega i mówi, że jest... Znaczy nie mówi nic, ale chyba oni są razem. Bezimienny i ta laska. I delfiny pływają. No i na koniec, wiesz co jest zajebiste? Wiatraki. Sprawdź te monumentalne skurwysyny. Na samym końcu ta pamiątka z Lumpeksu za 3,20 zabiera Jezusa i odlatuje. Okej. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale ten film trwa 1,5 godziny. Przez większość czasu oglądamy te same sceny powtórzone w kółko, bądź powtarzające się ileś razy. Często nawet z rzędu. Jedna scena po drugiej się powtarza non-stop. Na koniec filmu krótkie podsumowanie i mój krótki komentarz. Ja pierdolę.